Przepytanie. Piotr Awtewicz, specjalista do spraw rozwoju nowych technologii w firmie Auerson, już razem z nami. Kłaniamy się, czy się słyszymy? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Wróćmy do piątku 19 lipca, kiedy to awaria spowodowana wadliwą aktualizacją oprogramowania antywirusowego doprowadziła do zatrzymania pracy komputerów w sklepach, na lotniskach, w bankach. Wstrzymano także transmisje telewizyjne. Na wielu ekranach pojawił się tego dnia tak zwany blue screen, czyli jasny sygnał, że coś się poważnie zepsuło. Komputery i serwery wpadały w tak zwaną pętlę rozruchową i nie mogły się uruchomić. David Weston, wiceprezes firmy Microsoft do spraw przedsiębiorstw i bezpieczeństwa systemów operacyjnych, napisał na blogu, że problem dotknął zaledwie niecały procent komputerów z systemem Windows na całym świecie. Ale to i tak 8,5 miliona urządzeń. Trudno policzyć, jakie straty przyniosła ta konkretna awaria, chociaż według witryny FlightAware 19 lipca odwołano ponad 2000 lotów rozpoczynających się lub kończących w Stanach Zjednoczonych. O wiele więcej miało opóźnienia. Co się stało, panie Piotrze, ze starą zasadą żadnych aktualizacji w piątek, o ile nie chcesz spędzić w pracy całego weekendu? Tutaj mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją, wyjątkową aktualizacją, bo dotyczącą oprogramowania, które służy naszemu bezpieczeństwu funkcjonowania tego urządzenia, tego oprogramowania, które wykorzystujemy na komputerach. Można powiedzieć, że to jest antywirus, ale to jest coś jeszcze innego, natomiast przyjmijmy dla uproszczenia tej dyskusji, że jest to oprogramowanie antywirusowe. I tutaj w sytuacji, w której my się znaleźliśmy jako globalna społeczność, to, co jest istotne w przypadku tego typu oprogramowania, bardzo często tempo wgrywania aktualizacji jest szalenie istotne, ponieważ tylko szybkie wgranie aktualizacji może uchronić te duże organizacje przed potencjalnym atakiem i wykorzystaniem właśnie dziury, że tak powiem, która ta aktualizacja uzupełnia i zabezpiecza. Więc dzisiaj w tym bardzo skomplikowanym technologicznie świecie, w wielkich korporacjach, bo to, na co trzeba zwrócić uwagę, to ten problem w dużej mierze dotknął firm, które korzystają z oprogramowania firmy CrowdStrike, Tak. A są to w dużej mierze bardzo krytyczne sektory, jak lotnictwo, firmy ubezpieczeniowe, firmy z sektora finansowego, szpitale. Tam czekanie na to, żeby wgrać aktualizację, ponieważ znaleziona została pewna luka w zabezpieczeniach, tam po prostu nie ma, bo mamy do wyboru pomiędzy trochę dżumą a cholerą. Czy decydujemy się na szybkie wgranie potencjalnego zabezpieczenia, niestety pomijając czasami procedury, które kiedyś jeszcze funkcjonowały, czyli takiego zwanego stagingu i weryfikowania tych aktualizacji, czy godzimy się na to ryzyko, że być może w nadchodzących godzinach, dniach zostaniemy potencjalnie zaatakowani i nie będziemy mieli możliwości zabezpieczenia się przed tym atakiem. Czy wobec tego można powiedzieć, że komputery zostały pokonane, bo ich użytkownicy zrobili to, co ciągle zalecają nam specjaliści od bezpieczeństwa w sieci, czyli aktualizuj oprogramowanie antywirusowe natychmiast, jak tylko dostaniesz nową łatkę? Dokładnie tak się wydarzyło i tu jest właśnie pokora, która jest potrzebna pomiędzy definiowaniem pewnych procedur zabezpieczeniowych, a ich egzekwowaniem. Bo to rzeczywiście jest bardzo skomplikowany i trudny temat. W takim idealnym środowisku, idealnym świecie, rzeczywiście te duże organizacje w momencie wyjścia, pojawienia się takiej aktualizacji powinny dokonać testów na określonej grupie urządzeń, żeby zweryfikować, czy w ich środowisku taka aktualizacja zostanie zainstalowana, uruchomiona poprawnie, czy wystąpią jakieś z tym związane problemy. I niestety przez często zwiększone koszty realizowania takich procedur, ale czasami też przez niedopatrzenia i niezrealizowanie tych procedur dochodzi do tego typu sytuacji. A jak to możliwe, że firmy czy instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo lotów, bezpieczeństwo naszych pieniędzy czy bezpieczeństwo transmisji telewizyjnych pracują na takim samym sprzęcie, czy takim samym oprogramowaniu, jak ktoś, kto gra w gry na swoim domowym komputerze? Rozwiązanie CrowdStrike jest zwyczajnie dobrym rozwiązaniem. Można to w ten sposób powiedzieć.
I ono bardzo często było wybierane przez firmy ze względu na to, aby uniezależnić się trochę od Microsoftu, ponieważ to było rozwiązanie Microsoftowe. I myślę, że to jest w ogóle taki ważny element też tej całej dyskusji, żeby powiedzieć, że cały ten problem to nie była wina Microsoftu. To nie był błąd, który wychodził od oprogramowania, od firmy, która produkuje systemy operacyjne Windows, bo podobna sytuacja miała miejsce wcześniej już na środowiskach Linuxowych, tylko nie była aż tak głośna, jak to, co się wydarzyło teraz. Tak, to po prostu tego typu oprogramowanie jest wykorzystywane zarówno przez użytkowników prywatnych, jak i wielkie organizacje. I głównie wielkie organizacje to odczuły, a w szczególności ich pracownicy, gdzie te stacje robocze zostały zablokowane i to, co trzeba zauważyć, zostały zablokowane tak mocno, że jedyny sposób ich ponownego uruchomienia to była interwencja taka fizyczna za pomocą USB sticka, odbudowanie tego systemu operacyjnego, a tego się nie dało zrobić zdalnie, więc wielu kolegów i koleżanek z działów pierwszej linii wsparcia po prostu w ostatnim czasie bardzo dużo podróżowało. Czego nauczyła nas ta konkretna sytuacja? Być może tego, że należałoby pomyśleć o innym oprogramowaniu, innych komputerach do wykorzystania w tych kluczowych firmach albo w kluczowych miejscach, w kluczowych firmach. Nie chciałbym być pesymistą i takim czarnowidzem, natomiast ta sytuacja już się kiedyś wydarzyła. Wydarzyła się teraz znowu i wydarzy się na pewno ponownie. I niestety tak po prostu będzie. Funkcjonujemy w bardzo skomplikowanie technologicznym świecie. Jesteśmy uzależnieni od sieci, od połączeń, które w tej sieci funkcjonują, od globalnych dostawców usług. I niestety tego typu awarie będą się wydarzały i będą one bardzo rozległe. Natomiast to, co jest istotne, to na pewno stosowanie procedur, ich wykonywanie i pamiętanie o nich. Jest to elementem, który zmniejszy nam ryzyko. I tutaj z tym ryzykiem, zarządzanie tym ryzykiem, to też jest zarządzanie kosztem podjęcia tego ryzyka i jego mitygacji, więc te organizacje po prostu powinny zwracać na to uwagę, ile tych procedur weryfikacyjnych, zabezpieczających są w stanie wdrożyć, aby ten koszt nadal był niższy, aniżeli ten koszt wystąpienia tej awarii. A jednak nie wszystkie firmy, nie wszystkie systemy uległy awarii. Co w tym przypadku okazało się skutecznym zabezpieczeniem? To były właśnie wyższe koszty na procedury, testowanie procedur? Wydaje się, że odpowiedź jest jeszcze gdzieś indziej. Po pierwsze, CrowdStrike, jak ten producent oprogramowania, który doprowadził do tego incydentu, on zatrzymał te aktualizacje w pewnym momencie. To było tak, że cały świat nie został zaktualizowany. On się w pewnym momencie zatrzymał, więc wiele firm, które potencjalnie były, że tak powiem, nieodporne na tego typu sytuacje, miało to szczęście i ich nie dotknęła ta sytuacja. Jest też duża część jeszcze organizacji, które działają na starszych wersjach serwerów, których ta aktualizacja dotknąć nie mogła, więc troszeczkę to, że posiadali tak zwany dług technologiczny i stare wersje oprogramowania, które już nie posiadają wsparcia producenckiego, to rzeczywiście ich uchroniło. Ale czy to jest sposób? To zdecydowanie nie, no bo niestety oni muszą się zmagać z zupełnie innymi problemami tego, że sami muszą te systemy aktualizować i nie dostają tego wsparcia, chociażby w zakresie bezpieczeństwa. A sieć, panie Piotrze, wspomniał pan, że komputery podłączone do sieci po prostu zostały w jakiś sposób sparaliżowane, bo dostały polecenie, aby wykonać aktualizację tego systemu. Może to jest odpowiedź na pytanie. Ciągłe podłączenie do sieci komputerów, czy też całych systemów w firmach jest niebezpieczne? Na pewno jest, bez dwóch zdań. Natomiast koszt tego odłączenia i niekorzystania z tej sieci i korzystania z alternatywnych rozwiązań dziś już jest niemożliwy fizycznie po prostu w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Ze względu na pracę zdalną, geolokalizacyjność, ze względu na rozproszenie po całym świecie firm, to po prostu już jest niemożliwe. Chociaż oczywiście są takie miejsca, gdzie ze względu na bezpieczeństwo stosuje się odpowiednie wydzielone podsieci, które nie mają dostępu do sieci O właśnie. globalnych i tam działa to troszeczkę inaczej.
A jak już jesteśmy przy różnego rodzaju zabezpieczeniach, to porozmawiajmy może o tym, co mogłoby zastąpić zablokowaną sieć, czy też komputery, które nie mogą się uruchomić, gdyby tak każdy system komputerowy, cyfrowy miał jakiś analogowy zapas. Czy to możliwe? Są takie branże, w których to nie tylko jest możliwe, ale rzeczywiście funkcjonuje. I tutaj oczywiście te, które dotykają najbardziej krytyczny sposób naszego życia, czyli lotnictwo, wojsko, często szpitale, one są wyposażone w procedury awaryjne na wypadek, gdyby zabrakło prądu, gdyby doszło do awarii w systemach teleinformatycznych. Na pewno nie w każdym obszarze, nie w każdym zakresie i na pewno nie wiadomo na jak długo, bo to też jest, no bo chociażby mówimy o generatorach prądu, mówimy o papierowej dokumentacji, dostarczaniu danych w sposób papierowy. Natomiast to też nie może trwać wiecznie. To są sytuacje, w których te procedury mogą zadziałać na kilka godzin, kilka dni, a później ten natłok danych, który powinien być zbierany do tego, aby procesy funkcjonowały i aby te przedsiębiorstwa mogły działać, już jest na tyle zbyt duży, że niestety na papierze tego nie zrobimy. I tu znowu koszt, bo takie procedury awaryjne trzeba przetestować, a pracowników, członków organizacji trzeba wdrożyć. Oni muszą to przećwiczyć. Zdecydowanie muszą to przećwiczyć, muszą to wdrożyć, ale muszą być też jednostki w tych organizacjach, które dbają o ciągłość funkcjonowania tych procedur zapasowych. Chociażby jeżeli mówimy tutaj o tym, że w lotnictwie przesiadamy się na kartki papieru, aby wypełnić checklisty pokładowe przed startem samolotu, no to musimy pamiętać, żeby ten papier tam fizycznie był. W tym jednym konkretnym miejscu, w którym powinien być, tam, żeby załoga go wiedziała, gdzie go znaleźć i żeby on był w odpowiedniej ilości. A to rzeczywiście podnosi drastycznie koszt. I są branże, które ten koszt wkalkulowany w swoje usługi mają, jak lotnictwo, jak opieka zdrowotna, jak chociażby wojsko. Natomiast są po prostu branże, które ze względu na to, że działają na mniejszej marży, na mniejszej skali, takiego kosztu nie są w stanie ponieść i po prostu, że tak powiem, działają na zasadzie best effort i jakoś to będzie. No to na koniec pytanie o nasze uzależnienie od systemów komputerowych, od sieci, bo ja słyszę, że to jest dowód, ta awaria i jej skutki to dowód na to, że jesteśmy nadmiernie uzależnieni od komputerów. A nikt nie mówi, że jesteśmy nadmiernie uzależnieni od prądu, od benzyny, od innych dóbr cywilizacyjnych. Jesteśmy nadmiernie uzależnieni od komputerów, czy tak uzależnieni, jak być musimy? Myślę, że tego typu rozważania warto by było trochę podzielić, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o wykorzystaniu technologii, sieci czy social media w takim aspekcie czysto społecznym i codziennej, prywatnej egzystencji, to można zdecydowanie powiedzieć, że tego jest zbyt dużo. I to widać we wszelkiego rodzaju badaniach dotyczących funkcjonowania młodzieży, od wpływu tych mediów na to, w jaki sposób funkcjonujemy, jak to odbiera nasz mózg. Jeżeli chodzi o taką twardą gospodarkę, to bardzo ciężko jest mi sobie wyobrazić świat, który funkcjonuje dziś tak, jak funkcjonuje, bez systemów informatycznych i przy zapewnieniu tego samego poziomu wygody i komfortu życiowego, jaki dziś mamy dzięki systemom. Więc w tej gospodarce bym pewnie zwrócił uwagę na coś innego. Na pewno tego typu awarie powinny podnosić takiego rodzaju zapytania. Zapytania związane z procedurami, z zachowaniem tych procedur oraz przygotowaniem się organizacji, bo w wielu przypadkach po prostu ta awaria zwiększała ryzyko uszczerbku na życiu bądź zdrowiu wielu ludzi. Chociażby jeżeli mówimy o branży lotniczej bądź szpitali, które się wyłączyły i nastąpił wielki problem. Tutaj też pojawia się taki element związany z tym generowania tych kosztów, no bo każde zabezpieczenie to jest po prostu kolejny koszt i przy tej skali te koszty mogą być ogromne i mitygacja tego ryzyka ponownej awarii może być po prostu nieopłacalna. Czyli okazuje się, że bardziej opłacalne będzie przeżywanie kolejnych takich awarii? Być może tak, bo nigdy się nie da tak wystarczająco odpowiednio zabezpieczyć, nigdy nie ma 100% pewności, więc w pewnym momencie dochodzimy do tego, że te kolejne promile pewności zyskiwane dzięki kolejnemu zabezpieczeniu już są nieopłacalne.
ponieważ robimy je tylko po to, żeby zwiększyć o 1 promil, a koszty są ogromne i tak nie osiągniemy nigdy 100% pewności. Natomiast bardzo ciekawą tutaj sytuacją również jest jeden element związany z tymże incydentem. Pamiętajmy, że każde tego typu oprogramowanie, które mamy u siebie w organizacjach, w firmach, ale również na stacjach prywatnych, posiada pewne warunki licencyjne, tak zwaną EULA, End User License Agreement. I tam jest dokładnie napisane, kto ponosi odpowiedzialność za tego typu sytuacje. I nie ponosi jej producent tego oprogramowania. I my się na to zgadzamy bardzo często, nawet nie czytając tych warunków. I myślę, że to też jest taki bardzo ciekawy, edukacyjny element całej tej sytuacji, że czasami warto te warunki przeczytać, żeby wiedzieć, kto w tej sytuacji krytycznej ponosi odpowiedzialność za zaszłe zdarzenie. Myślę, że będzie jeszcze okazja, aby o odpowiedzialnych porozmawiać i o odpowiedzialności, o tym, jakie formy może przybierać. Piotr Awtewicz, specjalista do spraw rozwoju nowych technologii w firmie Hourson, był gościem popołudniowego programu Radia Nowy Świat. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.